Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Bardzo się cieszymy, że znowu jesteście z nami. Dzisiaj porozmawiamy o czymś ważnym. O drobnych, codziennych rzeczach, które często robimy zupełnie nieświadomie, a które mogą mieć ogromne znaczenie dla naszych psów. O tym, czego, nawet z najlepszej intencji, lepiej im nie robić. To nie jest odcinek o winie ani o ocenianiu. Każdy z nas kiedyś czegoś nie wiedział. Ten odcinek jest o uważności, o relacji, o tym, jak małe gesty budują zaufanie albo je osłabiają. Jeśli możecie, usiądźcie teraz spokojnie. Może obok was leży wasz pies, może właśnie drzemał i lekko uniósł ucho, słysząc wasz głos. Pogłaszczcie go delikatnie, tak jak lubi najbardziej. I posłuchajmy razem, bo czasem to właśnie najprostsze rzeczy robią największą różnicę. Czasem największe błędy wobec psów nie wynikają ze złej woli. Wynikają z pośpiechu, z przyzwyczajeń, z tego, że nikt nam kiedyś nie powiedział: hej, spróbuj inaczej. Weźmy spacer. Niby najprostsza rzecz na świecie. Pies ciągnie, my odruchowo szarpiemy smycz. Krótko, stanowczo. Ma zrozumieć. Tylko że dla psa to nie jest logiczny komunikat. To nagły, nieprzyjemny impuls na szyi, zwłaszcza jeśli nosi obroże. Nacisk trafia dokładnie tam, gdzie jest tchawica i delikatne struktury gardła. Powtarzane regularnie może powodować przewlekły dyskomfort, a nawet mikrourazy. Ale jest jeszcze coś ważniejszego – emocja. Spacer zaczyna kojarzyć się z napięciem. Smycz przestaje być zapowiedzią przygody, a staje się źródłem nieprzyjemności. Podobnie działa podnoszenie głosu. Krzyk wydaje się szybkim rozwiązaniem. Pies zrzucił coś ze stołu, podarł poduszkę, szczeka bez końca. Wydaje nam się, że donośny ton wytłumaczy sprawę. Tyle, że pies nie analizuje przeszłości, nie siedzi w kącie i nie rozmyśla nad winą. Reaguje na emocje tu i teraz. A krzyk to dla niego sygnał zagrożenia. Może się wycofać, może się bać, może kiedyś odpowiedzieć napięciem. A najczęściej po prostu przestaje traktować nasz głos jako coś, co niesie sens. Czasem też nieświadomie naruszamy granice psa, myśląc, że okazujemy mu czułość. Przytrzymujemy, kiedy chce odejść, przytulamy, kiedy sztywnieje, głaszczemy po głowie, choć on odwraca wzrok i napina ciało. Dla nas to miłość. Dla niego może to być dyskomfort. Psy komunikują się subtelnie, ziewnięciem, oblizaniem nosa, lekkim odchyleniem głowy. Jeśli te sygnały są ignorowane, uczą się, że ich nie nic nie znaczy. A to potrafi zniszczyć zaufanie szybciej niż jakikolwiek błąd szkoleniowy. Inny obszar, który często bagatelizujemy, to sen. Pies śpi zwinięty w kłębek, łapy drgają, oczy poruszają się pod powiekami. To faza głębokiego snu. Jeśli wtedy nagle go szturchniemy albo zawołamy głośno, może zareagować instynktownie, szarpnięciem, a nawet ugryzieniem. Nie ze złości, z zaskoczenia. Zwłaszcza starsze psy, które gorzej słyszą, mogą reagować gwałtowniej. Sen to dla nich regeneracja. Częste przerywanie odbija się na układzie nerwowym, na odporności, na zachowaniu. A skoro o starszych psach mowa, starość nie przychodzi z fanfarami. To raczej cichy proces. Pies wolniej wstaje, krócej spaceruje. Nie wskakuje już tak lekko na kanapę. Łatwo pomyśleć, rozleniwił się. Tymczasem często to ból stawów albo sztywniejący kręgosłup. Ignorowanie tych zmian jest jednym z najczęstszych błędów. Starszy pies nie potrzebuje mniej uwagi, potrzebuje innej uwagi, innego tempa, innej diety, innej komunikacji. A dieta? Tu też bywa pułapka. Przysmaki z miłości, kawałek ze stołu, bo tak patrzy. Nadwaga rozwija się powoli, niemal niezauważalnie, a razem z nią przeciążenie stawów, problemy z sercem, zaburzenia metaboliczne. Nie wszystko, co ładnie wygląda na opakowaniu, jest dobre w środku. Czasem warto naprawdę przeczytać etykietę. Kolejna rzecz – odbieranie zasobów. Zabieranie miski, żeby pokazać, kto rządzi.
wyrywanie zabawki bez powodu. Pies nie interpretuje tego jako lekcji hierarchii. On czuje niepewność. Uczy się, że coś może mu zostać zabrane w każdej chwili, a to rodzi napięcie i zachowania obronne. Dużo lepiej działa wymiana. Pokazanie, że oddanie czegoś oznacza zysk, nie stratę. Zdarza się też, że śmiejemy się z lęku psa. Odkurzacz, burza, nowy przedmiot. Dla nas to drobiazg, dla niego realny stres. Drażnienie go dla zabawy może sprawić, że zacznie kojarzyć zagrożenie nie tylko z bodźcem, ale i z nami. A lęki nie znikają od ignorowania. One rosną, podobnie samotność. Pies zostawiany na wiele godzin nie zawsze niszczy dom. Czasem po prostu cicho się wycofuje. Mniej się bawi, mniej reaguje, mniej cieszy się powrotami. Lęk separacyjny nie zawsze jest spektakularny. Czasem jest cichy i trudny do zauważenia. Czasem ograniczamy też jego świat podczas spacerów. Idziemy zawsze tą samą trasą. Nie pozwalamy zatrzymać się, powąchać, skręcić w boczną ścieżkę. A przecież dla psa spacer to czytanie gazety zapachowej. To zbieranie informacji. Odbierając mu możliwość eksploracji, odbieramy część jego naturalnej potrzeby. Są też drobiazgi, które wydają się niewinne. Zabawa rękami. Szczeniak podgryza palce, urocze. Dorosły pies robi to samo, już mniej. Jeśli od małego uczymy, że dłonie są zabawką, trudno potem wymagać precyzyjnej kontroli siły. Albo ubrania. Tak, czasem są potrzebne. Krótkowłose psy zimą naprawdę marzną. Ale przebieranie dla zdjęć, w sztywne kostiumy, w rzeczy ograniczające ruch, to często więcej stresu niż pożytku. Częste kąpiele? Również nie zawsze dobre. Skóra psa ma własną warstwę ochronną. Zbyt agresywne mycie i to tyle na dziś. Jeśli w trakcie słuchania spojrzeliście na swojego psa trochę inaczej, jeśli coś was poruszyło, coś dało do myślenia, to znaczy, że było warto. Nie chodzi o to, żeby być idealnym opiekunem. Chodzi o to, żeby być uważnym. A uważność zaczyna się właśnie od takich rozmów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że słuchacie, że wracacie, że dzielicie się swoimi historiami. Ten podcast istnieje dzięki wam. Zapraszamy was w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o godzinie 17:18 na kolejny odcinek Kundel Podcastu. Pamiętajcie też, że nie ograniczamy się tylko do psów. Będziemy mówić również o kotach. Będziemy przeplatać tematy, raz bardziej psie, raz bardziej kocie. Czasem wspólne, bo wiele domów to świat, w którym pies i kot uczą się siebie nawzajem. Jeśli macie tematy, które was nurtują, jeśli chcielibyście, żebyśmy o czymś porozmawiali, napiszcie w komentarzu. Może to właśnie wasze pytanie stanie się inspiracją do kolejnego odcinka. A jeśli uważacie, że takie spokojne, mądre rozmowy o zwierzętach są potrzebne, mamy do was małą prośbę. Zasubskrybujcie nasz podcast. Zostawcie komentarz. Udostępnijcie odcinek komuś, kto kocha swojego psa albo kota tak samo jak wy. Dla was to chwila. Jedno kliknięcie. Dla nas realna pomoc w dotarciu do większej liczby opiekunów. Nie mamy wielkich budżetów na promocję. Ten podcast rośnie dzięki ludziom, którzy go słuchają i polecają dalej. A teraz przytulcie swojego zwierzaka, tak jak on lubi najbardziej. Do usłyszenia